że wszyscy nas mówią po rusku. Podróby są na porządku dziennym. Rano wstaje taka pinda na oku. Jeszcze nas nikt nie molestował i nie wciskał do sklepów. Dzień dobry moi drodzy. Już chyba wam wczoraj powiedzieliśmy, czy nie zrobiliśmy tego? Czego? Update'u o wycieczce, jak to było? Podsumowania, no. No to może później coś nagramy. A dzisiaj zobaczcie, jakieś uczulenie dostałam. Mam całe oko zapuchnięte. Nie wiem, czy zobaczycie, nie wiem, czy coś mi dziebnęło, czy to od tego piasku wczoraj. Przepraszam, że od tego piasku. Rano wstaje taka pinda na oku. A dobrze, że nie czarno-biała albo jakaś, bo byłoby, że od ciebie. No. A tak to tylko spuchnięte. Ja tylko w sobotę. No straszne to jest. Nie wiem, jak to teraz wygląda, bo nie widać, bo tak słońce daje, ale po prostu masakra. Na zdrowie. Powiem wam, że na dobre wyszło, że nam odwołali tą wycieczkę. Mój Radosław jest chory i to tak dosyć porządnie, tak jak ja byłam w Anglii chyba, nie? Coś podobnego. Tylko jest na tyle dobrej sytuacji, że mamy tutaj słońce. Jesteśmy w słońcu, także wiecie, może szybciej troszeczkę to wszystko wypali. Byliśmy na kaweczce, idziemy sobie teraz do pokoju, no bo mieliśmy dzisiaj być w Kaliży, no ale wiecie co się stało, odwołali nam wycieczkę. Także idziemy do pokoju, przebrać się. Koło basenu mieliśmy nowy sprzęt, znaczy tylko okulary do snurkowania. No i będziemy szli na plażę, żeby trochę tutaj posnurkować. Nagrać trochę rybek, bo tutaj są ponoć świetne, przepiękne rafy. Także nagramy to i wam pokażemy. I sobie przede wszystkim zobaczymy. Czekajcie, zobaczę teraz to oko. O Jezus Maria! No patrzcie na to oko. No szok, jak to wygląda. Szok, także idziemy to zrobić, zobaczyć jak ja się będę czuła, bo wczoraj jak kupowałam maskę, to tak wiecie, pan mówił, żeby zasać nosem i to cały silikon się wokół twarzy zasysał, ale ja automatycznie się po prostu dusiłam, także nie wiem, czy ja dam radę. Byśmy chcieli gdzieś tutaj pojechać do takiego miasta starego, no a w czwartek mamy taką wycieczkę na Łodzi. Radek teraz pompuje tutaj takie małe materacyki. Mamy wycieczkę na Łodzi, także no już czas leci zaraz do domu, niestety. Puh. Sugar and spice, give you everything that's nice. Come on, sugar and spice. What you want from me, baby? What you want now? Sugar and spice, give you everything that's nice. Turn around and tell me what I'm missing now. 아주 멋쟁이 넌 하루 종일 세상 혼자 사는 듯이 그래. 도도한테 또가 날 더 미치게 만들어. Meet me up near the riverside. We can push everything aside. Make stars align. Let's just collide. Yeah. Sugar and spice, give you everything that's nice. Come on, sugar and spice. What you want from me, baby? What you want now? Sugar and spice, give you everything that's nice. Turn around and tell me what I'm missing now. Let me take you on a magic ride. I'm just waiting for you. I'm in love with your style. 너의 그 통통 튀는 매력 몰랐었어 널 만난 처음엔. I'll make you mine. Sugar and spice, give you everything that's nice. No, dobry wieczór moi drodzy. My mamy tutaj kolejny dzień i wybieramy się właśnie na Old Market, żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda. I jedziemy też zobaczyć przepiękny most, który się nazywa jak, Radosław? Który się nazywa Sahaba Most, prawdopodobnie jak tutaj Radek mi mówi. Zdjęcia jakie widzieliśmy z tego mostu są po prostu przepiękne, wygląda to przepięknie, architektura wow. Także zobaczymy. Jest ogólnie u nas godzina 19:36, także już dosyć późno, ale spoko. My właśnie lubimy się szwendać i gubić. Niektórzy mówią, że absolutnie nie, a my z kolei absolutnie tak, nie? Do odważnych świat należy. Do odważnych świat należy, co ma się stać, co się stanie, aczkolwiek słyszeliśmy, że tutaj Sharm el-Sheikh jest bezpieczny. Przynajmniej my w to wierzymy, że jest bezpiecznie, także spoko. Oczywiście upewniłam się, że mogę jechać z gołymi ramionami i jak się zapytałam, to powiem wam, że nawet to taki śmiech trochę był, nie? Że tak, że jak najbardziej, że to jest bardzo miłe miejsce i przyjazne wszystkim, także spoko. Co jeszcze chcieliśmy powiedzieć na temat tutaj teraz? Jeszcze nas nikt nie molestował i nie wciskał do sklepów, żebyśmy
żebyśmy coś kupili, nie byli nachalni, więc jedziemy spróbować, żeby byli nachalni, bo chciałbym tego zaznać chociaż raz. Bo jak na razie naprawdę z niczym takim się nie spotkaliśmy i musimy przyznać, że jak do tej pory Bardziej nachalnie było w Zanzibarze. bardziej nachalnie było w Zanzibarze i no, tam dosyć często musieliśmy mówić nie, tu z kolei powiemy raz nie, dziękujemy i spoko. Albo może my się już do tego przyzwyczailiśmy po Zanzi i się uodporniliśmy, ale tak jak mówię, zaraz się okaże, może faktycznie jest tak inaczej tam, gdzie pojedziemy. Także Ale wiadomo, oni chcą zarobić, także oczywiście, że oni chcą zarobić i my się z tym liczymy, wiecie o co chodzi? No i oni w ten sposób tak naprawdę żyją, nie? Także na to trzeba być przygotowanym. No to trzeba być po prostu przygotowanym. mamy aplikację, która się nazywa ID Drive. InDrive, a nie ID Drive. Napisane ID. InDrive. No, InDrive. No dobra, InDrive. To ikonka jest ID. Tak, moi drodzy, użygamy. Użygać będziemy później. Nie będziemy. Używamy aplikacji ID, czyli InDrive i za 25 minut jazdy ma nas pan skasować $5. Niecałe 5. Niecałe $5, także spoko. Ceny są naprawdę niskie. Znaczy wiecie, to też trzeba uważać, bo jak byliśmy w sklepach, no to... To normalne. to, angielskie. tak, angielskie, co też znaczy, że wysokie, no bo przecież tutaj nie zarabiają takich samych pieniędzy jak w Anglii, nie? No, ale tak, jak na razie powiem Wam, że jestem pozytywnie nastawiona. Ty też? Jest ciepło, to jest najważniejsze. I jak tam Twoje stawy? Od razu lepiej, nie? Od razu. Bez- Ręką od tyłu. Bez porównania w pierwszy dzień jak ręką odjął, dlatego my zawsze już Wam mówiliśmy, że jeżeli my wybieramy jakiekolwiek destynacje wakacyjne, urlopowe, to zawsze tam, gdzie musi być gorąco, bo to też bardzo dobrze działa na męża mojego wspaniałego. Tak. Dobra, odkładam Was i zobaczymy się już w World Markecie chyba, nie? Tak. Moi drodzy, dojechaliśmy już. Zabrało nam to jakieś 20 minut, można by powiedzieć. Umówiliśmy się też z kierowcą, żeby po nas tutaj później przyjechał. No, thank you. Przy okazji, widzimy, teraz przy okazji zobaczymy, jak tutaj często nas będą zaczepiać. Umówiliśmy się też z nim przy okazji, żeby nas zabrał do tutaj jednej z najbardziej znanych kafejek przy plaży. Co prawda tam powinno się jechać jakiś zachód słońca, no ale Pokaż, gdzie jest most, w którą stronę. most jest tam. Wygląda przepięknie. I wyobraźcie sobie, że chłopak nawet nie wziął pieniędzy teraz. Powiedział, że weźmie pieniądze później na sam koniec. Także super. Powiedział, zadzwoń do nas na sam koniec. Zadzwońcie do mnie na sam koniec. Zabiorę Was tam. I tak, ale już Wam coś mówię. Myślałam, że, bo jesteśmy na starym markecie i myślałam, że Stary market będzie starym marketem, a nie turystycznym. a to jest po prostu wszystko zrobione dla turystów. I on powiedział, że to jest całkiem inaczej. I on powiedział, że Sharm el Sheikh tak naprawdę został zbudowany dla turystów i przyjeżdżają tutaj ludzie, którzy chcą pracować z turystami w ten sposób, nie? Także nie ma tutaj takiej tradycyjnej, można by powiedzieć, kultury. Wiecie, co chodzi? My na przykład wykluczyliśmy przyjazd tutaj w zeszłym roku no z różnych tam powodów i powiem Wam, że jak na razie naprawdę super wrażenia, nie? Widzieliście ten kawałek, przyszliśmy, zaczepiła nas na razie tylko jedna osoba. Powiedział oczywiście, że jest tutaj zupełnie inaczej niż w Hurgadzie. Hello, you okay? We're not Russian. We may come back, just let us walk around. Up to you. Okay. Welcome. Thank you. A Sharm el Sheikh tak naprawdę został, że tak powiem, wybudowany pod turystów. No i tak to wygląda. El Masrien. O, El Masrien, okej. No to takie same, zobacz, El Masrien. No. Także egipska restauracja, polecał nam, powiedział, tu pójdziemy, tak. że Tu to jest widzę najlepsza, no. Pieseł. Wiecie, co nas denerwuje? Mojego Radka zwłaszcza, że wszyscy do nas mówią po rusku. I Radek oczywiście musi się stawiać, mówi, nie mów do mnie po rusku. Dobra, zbliżamy się teraz ku Moskowi, ale może Was odwrócę w drugą stronę i zobaczcie, jak to wygląda. No, turystyczne miasteczko. Dziecko jakieś podeszło. Turystyczne miasteczko. Proszę bardzo, sklep ze sklepem. Niby jesteśmy w tej części... Thank you. Niby jesteśmy w tej części właśnie starego marketu. No ale zobaczcie, to jest po prostu sklep za sklepem, sklepem pogania. Patrzcie, ile kotków. Jakie piękne, raz, dwa, trzy, 4 kotki. A zobaczcie, tam właśnie przejechaliśmy głównie do tej części. Jezu, aż normalnie czuję bardzo wielkie wzruszenie, nie wiem czemu, idąc tam. Orzeszki prażone. No, Cały także... sklep orzeszków. O, wow, możemy tu wejść później, co? No oczywiście i halwa. O Jezu, ja kocham hałwę, nie wiem, czy wiecie, ja kocham hałwę. Miłość do hałwy mnie zaszczepił mój tato. Ja wziąłem tylko $20.
Nie żartuj sobie. No, także idziemy. No tak to wygląda. Do Bimbom? No, zobaczymy, gdzie pójdziemy. Pójdziemy na pewno tutaj... O wow. Wow, zobaczcie, jak to wygląda. Czy wy to... O, to zmienia kolory. Czy wy to widzicie w ogóle? Jakie to jest przepiękne. No jak to wygląda, to widzicie. No jest po prostu bajeczne. Ogólnie mi się wydaje, że Oslo i tak dosyć mocno oddala obraz, ale chyba zobaczycie, o wow, jeszcze tam jest druga część w ogóle. No przepiękne to jest. No jest turystów trochę, ale się wcale nie dziwię, bo jest to przepiękne, absolutnie przepiękne. Dziewczyny jak się przebierają, Europejki w stroje, w tutejsze stroje, żeby robić sobie zdjęcie. No okej, a przed chwilą ganiały w staniku. Także tak, moi drodzy, tak. And spice. What you want from me, baby? What you want now? Sugar and spice. Give you everything that's nice. Turn around and tell me what I'm missing now. Sugar and spice. Give you everything that's nice. Come on, sugar and spice. No dobra, to sobie Na sucho. Viagrę na sucho? Co to Viagrę na sucho? Aha, no właśnie. Salve. Italiano? Nope. Gianfranco? Nope. Germany? Nope. No. Come guess. Somewhere. Jak zwykle. Italian. No i zobaczcie, sklep za sklepem. No, to jest taki old market tak naprawdę. Co byśmy chcieli kupić? Jakie pamiątki byśmy chcieli kupić? Nie wiem. Tak tyle suche. A? I tak tyle suche. Dobra, chodź sobie tamtędy pójdziemy. Idziemy sobie przejść się wokoło mostku. Zobaczymy, jak to będzie. Znaczy, jak to będzie? No widzę, jak to będzie. O, tutaj w miarę fajny taki starszy budynek, albo może zrobiony na starszy, ale chyba jest starszy. To fajnie wygląda, to mi się podoba. Tutaj też fajnie to wygląda. Co robisz? Patrzę, co tu nagrywasz. No, thank you. Don't smoke. Hello. Powiedział dziękuję, jak powiedziałeś, że jesteś na trasie. Hello. No i widzicie, jedyne co robią jak na razie, to tylko po prostu come and have a look. Nic więcej innego nie mówią. Jak powiemy nie dziękujemy, no to oni też dziękują. Także kurde, no naprawdę, no to w Zanzi jest gorzej, nie? No. To straszą przynajmniej, nie wiem, w Sharm el-Sheikh przynajmniej jest troszeczkę inaczej. Może w Hurgadzie jest inaczej, tak jak Iwona mówiła, że zamykają w sklepie i ten. Thank you. No, thank you. Ale pachnie kadzidłami, to jest miasto zapachów kadzideł. Tak ogólnie to mam takie wrażenie, żeby tutaj, nie? Trzcina cukrowa? Chcesz? No nigdy nie piłem. A nie, no piliśmy w Zanzibarze, kurde, niestety ta karta się połamała i nie ma pierwszych wrażeń z Zanzibaru. Czy to była woda cukrowa z... Woda cukrowa? Woda z trawy cukrowej. Woda z trzciny cukrowej. Sok z trzciny cukrowej z muchami. I piliśmy z takiej, było dobre. I piliśmy z takiej ufajdanej szklanki, ale było dobre i nie byliśmy chorzy. Bebe, chcesz? Chodź, weźmiemy. Bierzemy? Sok fresh. Hello. Także decydujemy się, moi drodzy, na sok z trzciny cukrowej. For two. For two. Tuk-tuk? No, YouTube. YouTube? Yeah, hello. It's sugar cane in it. Sugar cane. Yeah. Asir asap. Is it good? Can we have a look? Can we record? Yeah. Okay. YouTube? Yeah.
Także zobaczcie, pan tutaj będzie, czyli patrzcie, tam pan wpycha, tam Radek wpycha trzcinę cukrową, a tutaj wychodzi. So you pay me, yeah? You pay me for work. I słyszeliście, na początku była cena $1 za sztukę. So sorry, I don't know how it went down. I'll pick it up in a minute. I patrzcie, i leci. I tu jest jeszcze przez sitko, widzicie? Jest tu. Tu jest jeszcze przez sitko i z tego sitka nam później naleje do naszego kubeczka. No zupełnie inaczej niż w Zanzibarze, nie? No w Zanzibarze to... What's your name? Muhammad. Mohammed. Hello. That's it? I zobaczcie, i tutaj tak to wygląda. Wow. Good business? Yes, good business. Yeah, good business, yeah? Good business. Yeah? Charm is good. Szukam. Wow. Woda z cukrem. Thank you. Thank you. Bardzo przepyszna. Ale nie jaka... próbowałaś tego, nie? Nie, no piłam tam, ale tam było ciepło i tam nie było takie... wiesz, tutaj za niego to sprzęt robił, on tam się bardzo męczył, nie? On tą jedną trawę cukrową tam przez nie wiem ile razy przekręcał, ale przepyszne, spróbujcie. Także widzicie, powiedział $1 za jedną, a powiedziałam $1 za dwie, okej, $1 za dwie, ale dobra. Ale no, oczywiście wszechobecny plastik. W Zanzi to było tak, że nam podali w takich ujemnych szklankach. Muchy tam się... Mył te szklanki. W ściekach chyba. Tak, No. ale mył. To jest mokre, to jest czyste. Muchy się tam tak pasły, ale było przepyszne. Ale ta jest lepsza. Jezu, jaka dobra, także tutaj bardzo polecam spróbować. Boże, jaka pyszna, przepyszna. Zobaczcie, najróżniejsze słodkości. W ogóle się nie orientuję, jeśli chodzi o ceny. No właśnie dlatego myślę coś dla Libii, bo Libii oczywiście z Melem się opiekują naszym pieskiem, Luniunią, także coś takiego będziemy musieli kupić innego. Naturalna lufa. Bardzo niegdyś popularna, dalej chyba. Piramidy z fajek. I wiecie, co mnie bardzo tutaj denerwuje? Że oczywiście wszystko jest bez cen, także patrzą na Ciebie i wyceniają towar. W Zanzibarze też tak było, aczkolwiek w tych sklepach, co chodziliśmy, ten zaraz przy wejściu na plażę, on zawsze miał ceny, nie? Także tam było fajne, no. Ale denerwuje mnie to, bardzo to jest nie fair moim zdaniem, że wiecie, podchodzicie do kasy i płacicie nie wiadomo ile. Oczywiście ja to jeszcze jestem taka, że ja powiem, o nie, to za drogo, a Radosław z kolei, wiecie, zapłaci. Nie wiem czemu tak robi. Ale patrz, z drugiej strony jesteśmy w Mosku. No, przeszliśmy dookoła. No, dobra, idziemy z tej strony jeszcze zobaczyć, jak to wygląda. Równie pięknie. No przepiękny jest ten Mosk, nie? Bardzo ładny. Taki wygląda jak z piaskowca, z takiego bardzo kruchego materiału, jakby zamek z piasku był zbudowany. Nie? Zamek z piasku, no. Tu mają jakieś scenami. A no, mamy ceny, to idziemy zobaczyć. Jak są ceny, to idziemy zobaczyć. Ogólnie to widzicie, zabieramy Was na taki spacerek po Sharm, tutaj po starym markecie. Mam nadzieję, że Wam się podoba. O, tutaj zobacz, tutaj chusty $1. No my zapłaciliśmy 2, no to spoko. No to tanio. Jakie piękne kamelki, Boże, jakie one są śliczne, Radio! Dobra, weszliśmy tutaj między Moskiem a Moskiem i zobaczcie, tutaj są takie rzeczy i te rzeczy to już są dużo ładniejsze, nie? Takie dużo bardziej autentyczne się wydają. No nie to, no to nie, bo to możemy kupić na Amazonie. O Jezus Maria, znowu mi się to z tatą kojarzy. No, czyli- jak lubię takie rzeczy zbierać. Czyli w ogóle O, wieżę Eiffla. nawet wierzę, mamy w Egipcie. Ale specjalnie zakurzyli, zobacz, żeby ten... Fajnie. Podoba Ci się, Radio? Tak? To ja jestem bardzo zaskoczona, że Ci się podoba. Bo Ty się broniłeś rękoma i nogami, nie? Zawsze chciałem tu przyjechać. O. Nie po market, ale jest okej. O, zobaczmy tu. No i tak jak mówię, o Matko Boska, coś z daleka przykuło bardzo mój wzrok. Dzieci, zamykajcie oczy. Ale fajne te figurinki też. Fajnie to wygląda. No taki bazarek, nie?
Muszę kilka pamiątek kupić, ale nie wiem co. Idziemy zobaczyć, niby Pandora jest. No chyba to jest Pandora. Chyba to jest Pandora, tak wygląda. Myślisz, że to jest prawdziwa Pandora? Ty, są jakieś piramidy. No, zaraz pójdziemy. Idziemy. Masz piramidę dużą Pandorę. Ale nie chcę takiej dużej, dobra, idziemy zobaczyć. Okej, moi drodzy, z daleka dojrzeliśmy tutaj coś takiego. W Pandorce kupiłam nie pandorową oczywiście zawieszkę, ale z cenami to po prostu jest masakra, co? No dobra, mniejsza z tym. Widzicie to, co jest przed nami? Jakaś wymyślona budowla, bo to na pewno nie jest oryginalna skała. Co my tutaj mamy? Też to są na 100% udawane wszystkie torebki Hermesa. Tutaj podróby są na porządku dziennym. Najśmieszniejsze jest to, że nie kupicie zwykłych rzeczy. Takie wiecie, takiego... Wszystko jest oryginalne. Wszystko jest oryginalne, wiecie o co chodzi? O wow, jak to wygląda! To jest restauracja, Radek. Co? To jest restauracja. Zobacz opinię, jakie to ma. Widzicie, jaka to jest restauracja? Tutaj wszędzie tam macie stoliki. Tam macie stoliki, takie loże. Super to wygląda. Tylko teraz tak o, jedzenie tutaj ze względu na to, jak to wygląda, czy byłoby to dobre jedzenie? Wiecie o co chodzi? Ryski. No widok stąd jest tutaj przepiękny. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Okej, nie można tutaj, moi drodzy, zjeść. To ogólnie się nazywa Old Egypt. I są tylko drinki i shiszki. Shiszki tutaj są na każdym kroku. Shiszę pali każdy, już to chyba mówiłam, nie wiem czy mówiłam. Ale shiszę pali każdy. Kobiety, mężczyźni, młodzież. Zaglądam pod nogi, bo tutaj są bardzo takie śmieszne schody. Italianko. No, italianko i spaniszko. Bo ma włosy pokręcone dlatego. Także tak, idziemy zjeść do tej restauracji, którą nam polecał kierowca. Ta restauracja ma dobre opinie? Ten Egipt? Ta? Tamta? Nie wiem. Także idziemy tam zjeść. Tak ogólnie to dopiero do mnie doszło, że nic nie nagrywałam Wam w Soho Square, który się mieści w odległości, nie wiem, 3 minut od naszego hotelu, 5 minut maksymalnie, zależy ile macie siły. I to jest zrobione typowo też, moi drodzy, pod turystów. Wszystko jest po prostu wysłane tak naprawdę kafelkami, płytkami, nie? I są sklepy. Wszystko wygląda identycznie. Nie każdy sklep tak samo się nazywa, z takim samym szyldem, ale pokażę Wam, bo wygląda to, jest pełno oświetlenia i wygląda to jak co? Jak Las Vegas. Jak Las Vegas, ale jest tak czysto, jest tak lśniąco, tutaj tak czysto nie jest, nie? Tam dzieci w białych sukienkach, dziewczynka ostatnio się tarzała po podłodze i wstała i była sukienka cały czas bielusieńka, nie? Tak czysto tam jest, tak lśniąco. Do Koton 100%? Możemy iść do Koton 100%, do sklepu, odjeżdża, wszystko po rusku, wszędzie. Koło restauracji poznaliśmy takich Polaków, to byli rodzice z synem, nie? Dorosłym i oni powiedzieli, że już byli w Egipcie chyba z 20 lat, z 20 razy, Boże. Pierwszy raz są w Szarm i są zdziwieni, jak bardzo fajnie tutaj jest. I jak tanio. I jak tanio. I mało tego, też powiedzieli, że pierwszy raz przejechali na własną rękę, bo zawsze jeździli z biurem podróży i powiedzieli, że zawsze czuli się, jakby byli uwięzieni w więzieniu. Ale z drugiej strony nie rozumiem tego. Dlaczego? Jeżeli jesteś z biurem podróży, to dlaczego jesteś uwięziony? Biuro podróży organizuje wszystkie excursions i wszyscy jadą. Nie musisz przecież. Nie wiem, bardzo mi się wydaje, że też bardzo dużo ludzi ma takie przeczucie, na przykład Anglicy tak mają, nie? Że jeżeli już lecą z hotelem, no to oni nigdzie nie wyjdą, tak jak często rozmawiamy, no bo co daleko się nie wypuścimy, bo zaraz obiad, bo zaraz coś tam, bo zaraz coś tam. I dla mnie to jest po prostu masakra. Nie wyjść z hotelu, bo będzie obiad. My zjedliśmy obiad raz. No, my ogólnie właśnie, no my niepotrzebnie all inclusive kupujemy. Masz rację. No tutaj, no ale tutaj też byliśmy pierwszy raz. Może kto wie następnym razem, bo ja myślę, że jeszcze wrócimy do Egiptu, mi się podoba. Ciekawe jak to moje oko, czy dalej jest spuchnięte. Właśnie nam tutaj nasz kierowca opowiadał, przyjeżdżaliśmy koło takiego wielkiego osiedliska, takiej panoramy i powiedział, że mieszkali tam właśnie sami ludzie z Izraela do 8 października, czyli do wtedy, co zostały zainicjowane te ataki. No i oczywiście teraz się wszyscy wyprowadzili. Ciekawe, czy z ich pomocą się wyprowadzili? Przypuszczam, że z ich pomocą, nie? Albo bojąc się też o swoje bezpieczeństwo. Także tak, teraz nie ma tam nikogo, wszystko zostało przejęte przez Egipcjan. Tak jak mówią, my jesteśmy w Egipcie, to jest nasza ziemia, to jest Sharm el Sheikh.
i wrócili do siebie. Tak. To akurat wytnę, ale moi drodzy, właśnie jak w ogóle on ma na imię, ten chłopak? Islam. Przywiózł nas tutaj do tej kafe Farsza, co wam mówiłam, to jest najbardziej właśnie popularna kawiarnia tutaj, Farsza. No wygląda, powiem wam, zresztą jak widzicie, rewelacyjnie, co? Przepiękny klimat. Troszeczkę mi się z Marokiem kojarzy. Znowu nie wiem, ani w Maroku nie byłam nigdy, ani w takim klimacie, ale jakoś tak mi się to kojarzy z Marokiem. Przepięknie, także zaraz was zabiorę do środka. Ale klimat, powiem wam, nieziemski. No przepięknie to wygląda. To w ogóle tak mi się kojarzy z jakimś haremem. Ja też nie wiem czemu. Tutaj macie różne sklepiki, możecie sobie kupić rzeczy, jeśli macie chęci na takie. No klimat przecudny, ale jakoś tutaj jest chłodniej. Nie wiem czemu jest tutaj chłodniej, ale jest chłodniej. Ale ładne lustereczko. Ogólnie to po prostu sobie weszliśmy. Radosław sobie poszedł tam do baru zamówić drinka. Nie wiem co zamówi, zobaczymy. O, piweczka. $7. Za 2 czy za 1? Za 2. Spoko. Ogólnie to wiecie co, mamy takiego chłopaka właśnie, co nas wozi i który powiedział, że tutaj są naprzeciwko apartamenty, za które możecie za miesiąc trzeba sobie zapłacić $300-350 z dojściem zaraz tutaj na plażę i powiedział, że tutaj wszystko wokoło są tanie sklepy. Yeah, you can use the ashtray. Can you hold the camera? No, I'm kidding. Bo wyobraźcie sobie, że u nas na przykład my dosyć szybko zaczynamy noce i czasami po kąpieli mamy chęci sobie, bo jesteśmy na wakacjach, wypić piwko, nie? A w naszym hotelu nie oferują takiej przyjemności. Znaczy oferują, ale za 3 piwa trzeba zapłacić $16. $16. I to takie piwa, które w ciągu dnia rozdają za darmo. All inclusive są wliczone. Także powiedział, nie macie się, to ja was zabiorę normalnie do sklepu, jeśli będziecie chcieli. Także zaraz potem powiedział, że nas zabierze do sklepu. To też zobaczymy takie może w miarę normalne ceny. No i taka prawda, że cały wieczór, no ładnych parę godzin mu to zejdzie tak naprawdę. I będzie nas to kosztowało $20, więc taksówka na cały dzień, 2 dychy. Bardzo spoko. Powiem ci, że jedna z tańszych wakacji. No, ale mało tego, my się w ogóle jeszcze nie targowaliśmy o te dolary. Gdybyśmy powiedzieli 15, to on by wziąłby 15 na 100%. Fajny chłopak. Nie, my mamy ogólnie szczęście do fajnych ludzi. Bo my jesteśmy fajni i fajni ludzie do nas lgną. Ogólnie to ja mówiłam cały czas Fresha Cafe, a to jest Farsza Cafe. Pełno ludzi. Tu wszystko można skubnąć, jakby ktoś chciał. Co mi się tutaj podoba na maksa, tak bardzo wydaje się, że ufają ludziom. Super. W tej knajpie też tutaj jest zejście na plażę. I wyglądało to super z góry. Nie wiem jak to wygląda. O, jakie krajowe. Wiecie co, ja wam powiem, że tak o każdy nas ostrzegał, że to będzie naprawdę taki brud, smród i ubóstwo. Zwłaszcza brud. I uważajcie, myjcie ręce, bla 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 bla, ale tutaj wszędzie, mówię, przynajmniej w tych okolicach, co my jesteśmy, nie wiem, może to jest cały szarm, tak wygląda? Ale to ja po prostu jestem w szoku, jak to jest wszystko nowocześnie zrobione, jak to jest czyściutko, ja jestem w szoku. A? Jeśli mówicie, żeby uważać na brud tutaj w Egipcie, to jedźcie do Zanzibaru. Tak, to zobaczycie, jaki tam jest brud. Tak, to dopiero tam będzie brud, bo no to naprawdę jestem w szoku. Oczywiście, wiecie, na pewno jakieś takie boczne uliczki inaczej wyglądają, no ale tutaj to, co wygląda tak, jak wygląda, to ja jestem naprawdę mocno zdziwiona. Okej, na pustyni jak byliśmy, no to tam się tarzały torebki, butelki, pierdoły, nie? No ale tutaj wszędzie widzicie lśniące chodniki po prostu. W ogóle zobaczcie, ile się tutaj już ich zbiegło. Po włosku on mówi? Tak. A nie, teraz jala. Po włosku. Wszyscy mówią po włosku i po rosyjsku i trochę po angielsku. Tutaj 3, tu jeszcze jeden z dziewczyną, ale też przyleciał zobaczyć, czy może pomóc. No po prostu jestem w szoku. Rewelacja. Thank you. Jeszcze co muszę powiedzieć, to podoba mi się to, że gościu, wiecie, okej, przyszła pomoc, wymienili koło. W Anglii to większość mężczyzn to niestety by dzwoniła po AA, czyli po pomoc, no bo nie ogarniają. Jesteśmy już w domku, jest północ, idziemy się kąpać i idziemy spać. I już widzę, że oko już mi w miarę doszło do normalności. Po 2-3 dniach było takie spuchnięte, jakaś masakra. Także zastanawiam się, czy jutro też takie będzie, czy nie. No mam nadzieję, że nie. Super dzień mieliśmy, naprawdę super dzień i naprawdę jak na razie myślę, że tutaj wrócę. nie do hotelu tego, ale myślę, że jako do samej miejscowości Sharm el Sheikh wrócę. A ty, Radosław, wrócisz ze mną? To znaczy z tobą niekoniecznie, ale na pewno wrócę. Ale wrócisz.
Dobra, żegnamy się z Wami. Sakura Matata. Sahara Gold. Ogólnie to piwo ma tutaj 4,5%, a wiecie jakie jeszcze są? Ile tam było? 15? Nie, 8, 15 i 18 chyba, czy coś takiego. Masakra, kto pije takie mocne piwa? No niektórzy lubią, także piją. Dobra, żegnamy się z Wami. Dzięki za dzisiaj. Dajcie znać, jak Wam się film podobał i czy może Was troszeczkę zachęciliśmy do odwiedzenia Egiptu. A przynajmniej Sharm el-Sheikh, bo o reszcie się nie opowiadam, bo absolutnie nie byliśmy i nie wiemy, jak to wygląda. Ja jestem mile zaskoczony. Bardzo jesteśmy mile zaskoczeni. Bardzo mile jesteśmy zaskoczeni. Także dobra, buziaki, pa pa.